Cześć, siemanko, ja jestem Remek i witam w kolejnym odcinku programu Sabotażysta, 5. edycja. Zaprosiłem kilkunastu uczestników do naszego potężnego zamku, by w jego murach mogli codziennie ze sobą rywalizować w zadaniach rodem ze średniowiecza. Wszystko po to, by wykazać się hartem ducha i zawalczyć o największą dotychczas nagrodę – 100 000 złotych. Problem w tym, że nie wszyscy grają czysto. Pośród szlachetnych uczestników ukrywają się sabotażyści, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry, a ich jedynym celem jest doprowadzenie drużyny do porażki. Każde niewykonane zadanie to więcej pieniędzy na koncie sabotażystów, a mniej w puli uczestników. W tej edycji sabotażyści mają jednak większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażeni są w nowe i ukryte mechanizmy oraz intrygi. Mogą skuteczniej manipulować przebiegiem gry i losami całej drużyny, tak by ich tożsamość nie wyszła na jaw. Oprócz sabotażystów i uczestników w 5. edycji jest jeszcze jedna wyjątkowa postać, która sporo namiesza. Na koniec każdego dnia odbędą się obrady i głosowanie, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć sobie na jedno, najważniejsze pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą musieli natychmiast dopuścić program. Drodzy widzowie, ten sezon sabotażysty przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pełen emocji, zdrad i mocnych zwrotów akcji, gdzie zaufanie do innych to tylko pozory, a lojalność kończy się tam, gdzie zaczyna się walka o koronę. Ponownie nadszedł czas, żebyście i wy zadali sobie to jedno bardzo ważne pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Głównym partnerem programu Sabotażysta 5. edycja jest ING Bank Śląski. W poprzednim odcinku, podczas zadania poszukiwania skarbów, uwaga uczestników skupiła się na Marcelu, który nie odnalazł punktu na mapie, pomimo tego, że był najbliżej startu i posiadał kompas. Widzisz gościa z psem na punkcie i nawet go nie zapytasz? O co chodzi? Sojusz Tripsa, Nafci, Oliwii oraz Uli został nagrodzony dodatkowym głosem i czuje się pewnie przed dzisiejszymi obradami. Dzisiaj moja strategia to jest po prostu się zamknąć i po prostu wszystkie ukleję. A drugim zadaniem dzisiejszego dnia była królewska batalia, czyli ogromna gra planszowa inspirowana szachami. I dawaj królową tam na tarczę, żeby być serio. Będziemy mieli ją dobrze taktycznie. Git? Dobra. Disco Karol wraz z Tripsem poprowadzili uczestników do zwycięstwa. W efekcie uczestnicy zgarnęli całą kwotę przewidzianą na to zadanie. W oczach niektórych uczestników ta wygrana sprawiła, że znacznie bardziej zaufali Karolowi. Tak jak wczoraj chciałam głosować na Karola, ale i tak na niego nie zagłosowałam, to dzisiaj już oczyścił się w moich oczach totalnie. Ale gdy uczestnicy wrócili do sali bilardowej, zauważyli presję, która wzrosła bardzo mocno, niemalże przekraczając trzeci próg. To były znowu jakieś set questy robione. Moim zdaniem też. Ale kiedy? Ale chociaż Marce. Disco Karol odwiedził pokój sabotażysty, w którym poradził sobie całkiem dobrze. Odblokował 4 nowe ścieżki fabularne, a gdy wrócił do grupy, od razu podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Po pierwsze, jest was trzech, syny. Jestem przekonany. Obrady były bardzo ogniste i choć Trips czuł się bardzo komfortowo, to właśnie on wraz z Marcelem musieli opuścić program. Osobiście spodziewałem się po dzisiejszym odcinku, że zaliczę lotę. Zajebista przygoda, zajebista. Ale to nie wszystko. Po powrocie do bazy presja sabotażu osiągnęła 3. poziom. Ofiara. Zobaczmy, co to oznacza. Sabotażyści wybierają jedną osobę, która leci. Drodzy uczestnicy, 3. osobą, która opuszcza program Sabotażysta 5. edycja jest... Choć Waleczna. No, czyli ja. Mawka. Wiedziałam. Czyli wiadomo, że nie była sabotażystą. Mówiłam prawdę, no! Możesz pożegnać się z uczestnikami? Całe ręce spociła, bym przekonana, że to jestem ja. Jeszcze powiedział, że Waleczna, a ja się kłóciłam o żeton, nie? Żegnaj się i pakuj się. Bardzo dziękuję, że was mogłam poznać. Wszystkich bardzo polubiłam. Wkradają się takie momenty, że kurde, na kogoś się wkurzasz, no bo wie, że ktoś knuje i tak dalej. Mam nadzieję, że będę miała z wami kontakt jeszcze bo naprawdę polubiłam wszystkich. Super robota, jeśli chodzi o dobór uczestników. Świetnych ludzi mamy. Buziaki. I się wyśpię. Sia. I nie kłamałam. Pierwszy raz w historii programu Sabotażysta mamy sytuację, w której w bezpośredni sposób wiemy, że uczestnik, a w tym przypadku uczestniczka, która odpadła po presji, nie jest sabotażystą. Ej, od początku, jak tylko zobaczyłam te koperty, to wiedziałam, że coś takiego będzie. Od razu to powiedziałam, nie? Wypadła ma fashion
I jest mi w ogóle też przykro, że Mawka wyleciała, bo ja tutaj nie ufam nikomu. Nikomu tu nie ufam na 100% i dzisiaj największe zaufanie do Mawki miałam. Czy mnie zaskoczyło, że ma Fashion wyleciała? A pewnie, że zaskoczyło mnie. Myślałem, że ona będzie bezpieczna. Każdy ją polubił, każdy zszedł z niej. Każdy wiedział, że już ona jest dla nikogo zagrożeniem, że na pewno nie jest sabotażystką, że na pewno nie jest błaznem. Ona była typowo czysta. Nie spodziewałem się szczerze, że po przepełnieniu się czary na 3. poziom wypadnie akurat Ma Fashion. Mawka? No cześć. Tak, szłaś. Tu się ślizgnęłaś, tam się ślizgnęłaś. Tu cię... Super, najlepiej. Ale finalnie cię dopadło. Ja się bardzo cieszę, że w taki sposób właśnie Mega poszło i że ciekawe. w taki sposób odpadłam. Mega ciekawie, naprawdę. No, byłaś waleczna, udawało ci się. Pierwszy raz herby, drugi raz trumna, trzeci raz, no już niestety się postrzelili. Że dostałam raporkiem w twarz, jeśli chodzi o mój plakat. Wiemy, że sabotażystką nie byłaś. Nie. I to jest oficjalne z prostego powodu. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka, trzecim strzałem był strzał od sabotażystów. Masz 3 monety, komu przekazujesz? Uli. Poproszę. Przekażę Uli, w jej ręce to wpadnie. Dobrze. Fajna dziewczyna. Bardzo polubiłam. Fajna energia. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Trzymaj się, kochana. Super energia. Fajne uczestnictwo. Teraz życzę ci już bezpiecznej drogi do domu. Dzięki, pa i powodzenia. Odejście Ma Fashion wstrząsnęło grupą. To pierwsza tak bezpośrednia eliminacja w sabotażyście. Oraz to pierwszy raz, kiedy wy, drodzy widzowie, dostajecie jasny sygnał ode mnie, że jeden z uczestników nie był sabotażystą. Zmniejsza nam się grono, a to oznacza, że emocje będą tylko rosły. Mogę zadać pytanie jedno? Bo z tego, co ja słyszałam, dziewczyny na mnie głosowały i chciałabym się dowiedzieć po prostu dlaczego, bo nic nie słyszałam od was i to mnie po prostu zastanawia. Chciałabym się dowiedzieć dlaczego. Dowiedziałam się właśnie, że dziewczyny na mnie głosowały i pomimo tego, że miały tą wiedzę, że byłam sama, miałam te utrudnienia, zrobiłam na 100% całe to zadanie dobrze, to jestem przez to podejrzana. Zrobiło mi się strasznie przykro, więc stwierdziłam, że podejdę do nich i się zapytam, o co chodzi. Chciałam jakby to wyjaśnić, bo nic nie słyszałam w tym temacie i po prostu chciałam się dowiedzieć, dlaczego tak. Ja głosowałam przede wszystkim na Marcela, a na ciebie zagłosowałam dlatego, bo ty byłaś jedyną drugą osobą, która jakkolwiek opóźniała dzisiejsze zadanie, bo drugie było... Opóźniłam, bo byłam sama. Ja wiem, ale jakby... nie miałam drugiej osoby Chodzi o to, pomocy. chodzi o to... Dajmy dokończyć, okej? Wy byliście na zadaniach i mogliście się podzielić na 2 osoby. Jedna osoba sobie biegnie, nie wiem, do flagi szukać jakiejś rzeczy, druga osoba, nie wiem, coś kopie i ja byłam dosłownie sama. Poszłam do tego skarbu, gdzie wszyscy mi mówili, że mam iść. Jakby straciłam czas na tym. Musiałam się cofnąć, zrobić kółko, iść do następnego zadania. Na tym zadaniu był Wojtek z Karolem, więc musiałam iść jeszcze dalej. I tam spotkałam Tripsa i... Ula i Mawkę. Tak. I oni powiedzieli, ja powiedziałam, że mam problem, bo miałam tamtego Marcela mieć zadanie i oni powiedzieli, żebym ja wzięła to zadanie i oni pobiegną do następnego. Ja zostałam na tym zadaniu i ja byłam sama, więc jakby ja nie rozumiem, dlaczego są na mnie zarzuty, Już że ci ja mówię. opóźniałam, a byłam sama. Suzy, po pierwsze, to nie jest nic personalnego, bo ja uważam, że ty jesteś super. To jest po prostu kwestia Ale nie wybrania chodzi, że chodzi o mniejszego czy personalnie, tylko o większego kminę. zła. Druga sprawa jest taka, że po prostu ja na przykład nie miałam na nikogo innego zagłosować. Chodzi o to, że musisz wybrać 2 osoby. Ja od razu na obradach powiedziałam coś na Marcela i na ciebie, bo każdy dla mnie aktualnie i ty też jakby ufam wam wszystkim, ale jak mam wybrać najmniejsze zło, to wybrałam Marcela, którego najbardziej podejrzewam od bycia Sabo. Tak. I ciebie, bo byłaś drugim po prostu najmniejszym złem. Trzeba było kogoś wybrać i musiałam kogoś wybrać. Dla mnie to jest ciekawe. Na ten moment jest mi przykro. Na przykład. Pierwszy raz jak siedzę na tym fotelu, to jest mi po prostu przykro. I dowiedziałam się, że byłam wolna. Może robiłam wolniej to zadanie, dlatego że byłam sama. Zakładam, że jak ja bym była przy swoim zadaniu w parze, jedna osoba by coś szukała, no nie wiem, byśmy się po prostu jakoś podzielili. Jakby były duże odległości między tymi wszystkimi rzeczami, poszłoby to sprawniej, więc nie rozumiem po prostu tego argumentu. Susan, jeżeli ona jest sabotażystką, to naprawdę ona jest bardzo inteligentną dziewczyną. Ona świetnie kombinuje, świetnie rozwiązuje zagadki, logicznie myśli, jest bardzo skryta, jest taka, że odejdzie na bok, bardzo przemyśli, zanim komuś powie. Się dzisiaj bardzo na dziewczyny, na pewno nie będzie już z nimi, jawnie pokazuje, że one na nią głosowały, naskoczyły na nią na obradach, ona już nie będzie się z nim trzymała. Nie miałam na kogo po prostu innego. Dla mnie to było najmniejsze zło, bo miałam do ciebie pewne zastrzeżenia. Jakbym mogła nie głosować na drugą osobę, to bym nie głosowała na drugą Ty osobę. też musiałaś wybrać 2 osoby.
Ja chciałam na 3 osoby zagłosować. No to chciałaś na to 3 na kogo osoby. zagłosowałaś w takim razie? No to nie Nie powiem, no właśnie, wiesz, a skąd No ale wiesz, że widzisz, dziewczyny no to na głosowały? przykład ty nas stawiasz przed faktem dokonanym, no bo wiesz ogólnie. Ale od kogo? No okej. Nikt nie wie, na kogo Ale wiesz, no Trips skoro... podszedł do Mawci i powiedział jej, że zagłosuj na Suzan, to będziesz safe, bo dziewczyny. Dosłownie przed obradami podeszła do mnie Mawka i Mawka mi powiedziała na ucho, że Trips do niej podszedł i powiedział jej, jeżeli chcesz być dzisiaj bezpieczna, to głosuj na Suzan. I ona ponoć strasznie się z tym zdenerwowała i rzeczywiście było widać po niej, że jest mega zdenerwowana tym, co Trips jej powiedział. Uważacie, że dobrze zrobiliśmy, wyrzucając Tripsa? W sensie emocjonalnym, bo ja trochę tak podchodzę, no to jest mi mega przykro po prostu, bo Mi też. fajnie się Nie no, super z gość. nim, wiesz, Śmieszne, spędzało super. czas i tak dalej, no ale to jest też gra. Na przykład, jeżeli bym wywaliła Suzankę, też nie jestem na 100% pewna, bo ja też widzę bardzo dużo rzeczy, w których ona się tak naprawdę też stara, że wiesz, przykminia rzeczy, że zapisuje jej w ogóle. Ja powtórzę, ten gość tym swoim małym pierwiastkiem kobiecości zamącił wam w głowie i dlatego macie aż takie wyrzuty sumienia. Z Tripsem w dniu dzisiejszym nie łączyło mnie nic, poza tym, że oboje mamy 1,90 m wzrostu. No, Trip się nie spodziewał, ale tak musiało być. Tak musiało być, bo te manipulacje, gdzieś tam jego przekabacanie dziewczyn, takie branie troszkę na litość, chodzenie, nawet to podejście do Mafaszyn w kolejce, to już był gwóźdź do odpadnięcia. Kiedy on wie, że ona się mega trzyma z Suzy, a mówi jej, że kurde, zagłosuj nie na mnie, tylko na Suzy, nie? No to już było takie, że ona się faktycznie. I też zaskoczyłem się, że Mafaszyn nie podnosiła tego na obradach, bo mogli się pokłócić mocno. Ja uważam, że jeżeli Miki był Sabo, to naprawdę zajebiście to rozegrał i też po dzisiejszych zadaniach zachowywał się w moich oczach doskonale, no bo przecież ja byłam z nim w pierwszym zadaniu. Jeżeli tak było, że on był Sabo, to generalnie szapoba. Uważam, że dalej w naszej grupie są sabotażyści i uważam też, że jest to jedna z bliskich mi osób, ale to jeszcze muszę zweryfikować. Ona może być też sabotażystką, ale jeżeli jest, no to świetnie ściemnia i trzeba będzie tutaj mieć na niej oko teraz, nie? Uważam, że pośród nas są wciąż sabotażyści. Myślę, że nawet 2. I to facet i kobieta. To jest ogólnie serio, powiem wam wszystkim szczerze, ja jestem tak personalnie czuję się, może tak się schizuję, że czuję się jakaś oszukana, ale jeszcze nie wiem tego, ale że generalnie tak mam coś takiego, że po prostu nie ufam teraz nikomu. Serio, po prostu nie ufam teraz nikomu. No muszę przyznać, odwala się. I to grubo. Mam już przeryte te łby jak nie wiem co. Naprawdę. Tak swoją drogą wcinam snaki. Mój własny produkt, kurczaki, chicken bitesy, wysokobiałkowe. Spróbujcie sami, w każdej Żabce w Polsce są dostępne. Fajny, dobry produkt, nie jest to kolejny Energo na rynku, tylko coś konkretniejszego, no. Dobra przekąska, cóż mogę powiedzieć więcej, no. Wcinajcie, próbujcie, sami dajcie znać. Wracamy do tych zrytych czerepów. Zobaczmy, co tam się dzieje. Oddałam ten głos na Suzan, bo zostałam trochę do tego spuszowana, ale też cieszę się z drugiej strony, mam taką ulgę wewnętrzną, że ona nie odpadła. No ale właśnie może to też jest takie, wiecie, egoistyczne, że po prostu nie przyczyniłam się do czegoś złego. To też jest tak, że ja na przykład wiem, że pewne osoby są na 100% clean i to się nie zmienia w mojej głowie, ale że no już nic mnie nie zdziwi, nie? Ja na przykład Paszę uwielbiam i na niego nie będę głosował, ale on taki piękny, po cokolwiek by nie to my i tak na niego nie zagłosujemy. On jest własny. A on mi powiedział, że stary, że mi się już tu chyba nie chce być i powiem. Ale on powiedział przed chwilą, że on powiedział, że maksymalnie w domu będzie w środę. Mam pewne podejrzenia, że Jarek Pasza jest błaznem. Pasowałoby to do niego. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał jutro. Wydaje mi się, że jeśli Jarek Pasza jutro mocno będzie puszować to, że nie chce mu się i już chce jechać do domu, bo teraz powoli robi do tego kroczki, tak wspomina o tym, to będzie dowód na to, że on jest tym błaznem. Ale myślę, że Graf mógł nim być i że poszliśmy mu mocno na rękę. Ale w tamtym momencie uważam, że nie było lepszego głosu. Ja też się umówiłem z Tripsem, więc no tak wyszło. Kurde, nie wiem, być może ten błazen już wyleciał. Ogólnie rola błazna jest fajna. I jeżeli ten błazen zaszedł sobie daleko i już wyleciał i wraca na finał, szczerze zajebiście. Że sobie nawet tak myślałam cicho w sobie, że w sumie fajnie by było być tym błaznem. Zas, jak jest? SAS, że suspect, skrót od suspect. Suspect, papito. Papito, jest papito London School? Sorry? Jest papito London School? What you're talking about? Małolatkam powiedział, nie zna trendu w internecie. Papito again. What do you know what is the Papa London School?
Drodzy widzowie, przed wami merch sabotażysty w odsłonie godnej królewskiego dworu. Jeszcze wyższa jakość, oversized look, sprana tekstura na bluzach, no i te grafiki. Cała kolekcja jest limitowana, dlatego nie czekajcie i zgarniajcie kozacką bluzę i t-shirt jeszcze dziś, dopóki są dostępne. Link w opisie. Czteroosobowy sojusz się trochę rozbił przez to, że Miki wypadł. Ale co, no sorry Miki, jak to oglądasz, ale gdzieś tam, jak dziewczynom ufałam na 100%, no to dzisiaj mu na te 90 kilka i po prostu nie jest mi dlatego aż tak źle z tym, że odpadł. Przepraszam Mikołaj. Ja coś muszę powiedzieć. No, Wiecie, że będą wam teraz głowy spadać już. przez ciebie? Nie, straciliście sojusz, macie mniejszość teraz. Trudno, no takie życie. Ale dla dobra gry jest to zajebiste generalnie, uważam. Ja uważałem w autobusie, powiedziałem, że sojusze powinny być zawierane przynajmniej tylko przez 2 osoby, nie więcej, bo ciężko jest jak 4-5 osób się już przyklei do siebie, że na przykład ich, co mogłoby poróżnić, miłość do jednego chłopa tylko w tym programie. Nic więcej, nikt by nie złamało. To może tylko kobietę poróżnić. Facet. A tak to są nie do złamania. Jak miał pomyśleć o czwartym poziomie presji sabotażysty, co tam nas czeka, w sumie nie wiem, czy coś hardkorowego. Może nowi uczestnicy wlecą do programu. Może każdy dostanie rolę, że jest sabotażystą i będzie taka mieszanka wybuchowa, że każdy na każdego będzie gadał i każdy będzie sabotażystą. Można się spodziewać wszystkiego po tym programie. Co się kryje pod 4. poziomem presji sabotażysty? Oliwka dzisiaj dobrze przekminiła z tym, że pod tym 3. będzie coś, że sabotażyści wywalą kogoś dodatkowo. Może jakieś podwojone, nie wiem, na przykład ujmowanie z budżetu uczestników, jeżeli wykonamy źle jakieś zadanie. Nie wiem, czy powiedziałam to nawet składnie, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Ja się cieszę, że ten sojusz został kobiet. Poważnie wam mówię. Dla dobra programu ja się cieszę. Mam nadzieję, że ten sojusz będzie trwał i będziemy eliminować je cały czas. Za karę, że od początku programu było ich z 5 albo 6 i oni rozdawali karty w tym programie. A na koniec się wszystko odwróciło i ubijamy. Trips poprzez swoje śmiałe zagranie zwrócił na siebie uwagę w najgorszym możliwym momencie, tuż przed samymi obradami. Jego odejście to niewątpliwie mocny cios dla sojuszu Nawci, Oliwii i Julii, ale jak sami widzicie, również powód do radości dla chłopaków. Krew się leje, a wygrywa tylko jedna osoba. Pytanie, czy pośród nich nadal są sabotażyści, czy może jednak udało już się wszystkich wyeliminować? Sami zobaczycie. Bądźcie uważni. Cały czas kminisz. To źle? O co Cały czas. tak chodzi? Cały czas te rebusy, zagadki rozwiązujesz. Tu ma tego swojego iPadzika i tam te prezentacje rysuje, nie? To jest, kurde, mały geniusz trochę, bym powiedział. I zobacz, zobacz jak to wygląda, jak równanie matematyczne. Naprawdę to jest... Ty jakieś robisz wykresy w ogóle? Ale to jest jeszcze nieskończone, Ja więc nie wiem, czemu na razie taki się zawodnik, nie... który aż tak kminił. Nie, to jest mocne, Na nie? Excelu będę zaraz działać. To jest Żartuję. mocne. Ej, a jedna rzecz, nie? Bo patrz, bo na przykład są wszystkie pokoje, nie? I jest obraz, twoje drzwi są praktycznie najbliżej, no i Karola, nie? No to akurat twój zamek jest zacięty, ale ty mówiłeś, że... Wcześniej. Ja wiem, ale jeszcze pytanie. No. Bo mówiłeś, że cię ukradli herb, bo nie zamykasz... Na noc też nie zamykasz pokoju? Na noc zamykam. A, na noc zamykasz. Na noc zamykam. Ona mi ufa, ja jej ufam, ale ten zamek zacięty, no kurde, no ona ma zacięty zamek. Akurat przy tym wyjściu, gdzie ten obraz, coś mi tutaj nie gra, jeszcze mi się z tym nie wyklitowała. Gdzieś tam mówiła, że zgłaszała ten zacięty zamek, coś tam. No jest to możliwe, ale jest to mega prawdopodobieństwo, że akurat ona ma zacięty zamek. Prędzej bym tu spekulował, że sabotażysta jej zaciął zamek, coś tam włożył, myślałem, klucz z drugiej strony czy coś. Wtedy wiesz, nie otworzy tego zamka, nie? Jeżeli się zamyka na noc. A właśnie. A mówiła, że się nie zamyka, a nagle ma zacięty zamek. I na przykład ten zamek otwierasz, tak? I on się nie przekręca? Nie zaczyna się zamek, czy... Nie, on w ogóle ani nie szedł w lewo, ani w prawo. On się w ogóle Czyli nie klucz ruszył. stoi w miejscu. Tak. I nie możesz go przekręcić. I musisz robić tak, żeby w końcu ruszył. I ci się w końcu udało. Jak jeszcze Nawcia była z drugiej strony i zaczęła nawalać w klamkę i w drzwi, to jakby Się przekręcił. klucza się nawet nie dało wyciągnąć. Ani wyciągnąć, I dopiero jak ani lewo i przekręciłaś, to prawo. się Jak wyciągnął. zaczęłyśmy szarpać tak trochę na siłę, Nawcia ci zrobiliśmy... pomagała? Tak. Pomagałaś, Suzan, otworzyć drzwi? Że szarpiąc klamkę i... Szarpałam, no. Szarpała. No to real, bo to by było zbyt genialne, gdybyś to na przykład udawała, stała po drugiej stronie i kurde udawała i nagle w pewnym momencie to by było tak genialne, że absurd, nie? Ale ogólnie mocno przekmina. Widzowie, ten dzień cały czas trwa. Dziś
dzisiejsze obrady i późniejsza eliminacja z presji sabotażysty naprawdę mocno weszła uczestnikom na banie. I nie jesteście w stanie sobie tego do końca wyobrazić. Ja tam byłem, ja to prowadziłem, ja to wiem. Uczestnicy tym bardziej. A naszym zadaniem, moim jak i całego mojego zespołu, jest pokazać wam to, jak naprawdę oni to przeżywają. I tak jak zawsze mówię uczestnikom, tak i mówię wam, drodzy widzowie. Sabotażysta potrafi wejść na banie. Jestem pewien, że wam, tym, którzy się wciągnęli, również wchodzi. Zostawcie łapę w górę koniecznie, jeśli tę robotę szanujecie, i wracajmy do tych konspir, które tutaj się dzieją. Ogólnie analizuję to, co podawał Karol w pokoju sabotażysty i jest Fanuka. I Rezi powiedział, że jest blisko i dobrze kmini. I ja z tego użyłam faunka. I faunka, żeńska forma od faun, rzadkie słowo. Więc jakby to dalej wskazuje, że jest kobieta, ale to też dużo nie mówi. I kolejna rzecz, nikt jakby o tym nie pomyślał, przez to, że Karol wszedł, zaczął się pytać wszystkich o wzrost, każdej dziewczyny o wzrost się zaczął pytać, to dziewczyny zaczęły kminić, że bym pokazał, że tutaj była kropka, była strzałka na tą kropkę i one zaczęły liczyć jakieś centymetry nad i której pasuje. Ogólnie moja teoria jest taka, bo ja pierwsze co zaczęłam kminić, jak był ten huk wczoraj na ten obraz, to że nie wiem, sabotażysta wyszedł i rozwalił obraz. Ale później to tak przekminiłam, że no nie pozwoliliby nam się po prostu skrzywdzić. Jakby to ogólnie rozwalenie tego obrazu jest mega niebezpieczne. Ja bym dostała takie zadanie, strasznie bym się bała, byłoby to niebezpieczne, bym się po prostu okaleczyła. Nikt się na tym nie skupił, jakby na głębszym sensie tego obrazu. To jest tak, ja nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy aż tak do końca, że ten program potrafi tak na ludzi działać, powiedzieć. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to tak dojeżdża ludzi. I dlatego mówiłem tutaj, że na Tribisa, ja powiem tak, ja na jego trzeci dzień rzędu głosowałem. A myślisz, że on był sabotażystą? On? Miał zapędy. Obie. Miał zapędy, mógł być. Są w naszym gronie jeszcze sabotażyści? W waszym? Ogólnie w Ja na naszym początku gronie. myślałem, że wy macie kogoś w sabotażystach, na przykład 2 osoby macie i bo was było w ekipie z 5 na początku, czy tam z 6 nawet, sfumflanych i myślałem, że w 2 u was w grupie jest i 2 tak, 2, nie wiem, to chłopak czy jedna dziewczyna, tak we 2 ogarniacie, że po prostu z tych 4 urabiacie, że 6 was jest, czy tam 5 i urabiacie całą grupę i wiesz, tak myślałem cały czas. Mówię, ja generalnie nie lubię oglądać, nie? Siebie nigdzie, rzadko oglądam jakieś programy, w ogóle praktycznie nie oglądam. Przewijam coś tam, tutaj oddechy, walę. To był jeden z najdłuższych i najbardziej wyczerpujących wieczorów w tej edycji. Na dworze sabotażysty maski już dziś opadły, a karty zostały odkryte, ale jutro trzeba będzie rozdać je na nowo. Dajmy już święty spokój uczestnikom i niech się porządnie wyśpią w naszym pałacu Wąsowo. Drodzy widzowie, nadchodzi nowy dzień w programie Sabotażysta 5. edycja. Nowe próby, nowe intrygi i kolejne starcia o przetrwanie. Zobaczmy, jakie karty dziś zostaną rozdane. Dzień dobry kolejnego dnia. Półfinału bym powiedział. Trochę w życiu mam ich rozegrany w swojej karierze. Nie jestem w stanie zliczyć tak naprawdę, ale najważniejszy i tak jest MVP Major, tytuł mistrza świata. Wielki dzień! Półfinały! Gratulacje! Pan Papito. Nie w jednych już byłem, nie w jednych jeszcze w życiu będę. I Oliwia. Dziękuję bardzo, gratuluję. Gratulujemy. Całą noc prawie. Witam w półfinałach! Gdy tylko zauważyłem, jak bardzo uczestnicy wkręcili się w poszukiwania sabotażystów, uznałem, że to idealny moment, aby zaprosić ich na niezapowiedzianą, dodatkową wizytę w pokoju sabotażysty. A mają oni jeszcze w nim bardzo dużo wątków do odkrycia, a czas nieubłaganie się kończy. Muszą tylko odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Kogo wyślą do środka? Co oznacza, komu ufają? To 2,5 koła do pokoju sabotażysty. Słuchajcie, tracimy w każdych zadaniach na przykład 8 koła z sejfu. Tutaj 8 koła na jakimś gadaniu czy coś takiego. Wiesz o co chodzi? Moim zdaniem 2,5 tysiąca na to, że dostaniemy pokój sabo na początek dnia, a nie proponują tego bez sensu, bo na pewno tam będzie jakaś podpowiedź do zadania, gdzie możemy zarobić dużo pieniędzy. No i dodatkowo możemy się dowiedzieć coś od sabo, co nie? Ja bym ogólnie poszła, bo chciałabym zobaczyć, jak to wygląda i to bardzo. Bo ty bardziej się już na tym znasz, bo oglądałaś to za... No właśnie chodzi o to, że ja oglądałam, ale mi się wydaje, że dużo ludzi też oglądało, więc to nie jest tak, że ja się upieram po pierwsze, żeby to kupić, albo po drugie, żeby tam pójść, ale no chciała to zobaczyć. Same.
A która bardziej chce? Nie wiem, ja chcę, żeby bardziej jak ludzie zagłosowali chyba po prostu. Ja to ogólnie, no to chyba najlepsze listy z tym swoim notesikiem, naszym spadem i tak dalej by zrobiła Suzy. To też przecież dobrze zrobił, znaczy dobrze zrobiła ten, nie? Rekonesans. W końcu na keto, do prawdziwego keto świra. A keto świrem nie jest, dopiero się wkręcam. Boczek. Ja uważam, że nie powinieneś wejść do tego pokoju. Bo byś go rozpikała, wiesz co chodzi, na części pierwsze byś go rozłożyła. Ja wczoraj do 4 rozwiniałam pokój z Fabą. No właśnie, wszyscy spali, a ty rozkminałaś, więc uważam, że powinnaś wejść do tego pokoju i go rozwiewać, a potem na wsie wpuścić przed finałem. Ja w tym wszystkim, w tych całych rozminkach to jestem parę kroków wami wszystkim, bo wy tak wkręciliście w to i szanuję to bardzo. Szanuję, że oni tak wszystko, szczegóły tego, ja nie wiem. Słuchajcie, mamy 6 minut na podjęcie decyzji, a wy tu pitolicie. Wojtek nie, Nawcia git, Oliwia... No wiemy kto nie. Nawcia, Oliwia, Zuza. Decyzja. Nawcia. Zuzka robiła te notatki, przeanalizowała sobie to wszystko, co sprawia, że ja się czuję bezpiecznie jakby z tym, że ona mogłaby tam wejść. Ja się zastanawiam bardzo nad tym lustrem, o którym każdy mówił i nikt tego nie zrobił. Czy to jest wykonalne, ale na jaki czas mniej więcej? Jak nie wykonasz, to znaczy, że słabo jesteś. Bo nikt tego nie zrobił, nie? Może być coś, co jest bezużyteczne, a zajmuje masę miejsca? Wydaje mi się, że to lustro to jest zadanie na przykład na takie właśnie 7,5 minut, czyli na cały pobyt w tym pokoju. Że nie ogarniesz chyba tego w minutę. Że długo. Że długo, ale nie wiem, może ci się uda. Dlaczego? Zobacz, bo zobaczysz, te strzałki są tak dziwnie umiejscowione, że one nie są takie clear, nie? Dobra, zostały 2 minuty, a wy pitolicie. No to ja zabieram swój głos na siebie i po prostu ty pójdziesz. A ty nie jesteś zmęczony przypadkiem? Nie odpocząłbyś sobie troszeczkę? Dzisiaj będę kot. Dzisiaj spałem jak dziecko. Dzisiaj najlepszy sen miałem ze wszystkich. Dzisiaj będę takim intelektualnym kotem ze szło. Ej, no dobra, ale to wszyscy się zgadzamy, że idzie Suzy, tak? Chyba tak. Dobra. Stresujesz się strasznie. Szczerze wolałabym, żeby Wojtek poszedł tam do tego pokoju, bo Wojtek już tam był i się wychylać. Wiem, że ja mam dużo informacji, ale się nie wyspałam, bo cały dzień jakby kminiłam nad tym pokojem sabotażystą i próbowałam coś rozkminić z tego, co poprzedni ludzie mówili. I jestem mega niewyspana i mój mózg już po prostu ma popalone styki. I ja się po prostu boję, że mnie wytypowali, żeby iść do tego pokoju. Ja po prostu wrócę i ja będę miała pustkę, bo już mam po prostu tak namieszane na banie. Faktycznie dla grupy może to jest lepiej, żeby ten bardziej analityczny umysł tam poszedł, nie? Bo dla fabuły to myślę, że na przykład Oliwka jeszcze ktoś by chciał ogólnie pójść, nie? No tak, no ale ja na przykład też dużo rzeczy pamiętam. To nie jest tak, że tylko dla fabuły, bo ja dużo rzeczy pamiętam i tak dalej i myślę, że też bym sobie z tym poradziła. No ale jeżeli tak zdecydowaliście, no to jest Nie, ja git. też nie wątpię w to. I Oliwka Ja i w pół na ogóle. pół uważam, że też byś dała radę. Tylko, że po Oliwka też by prostu dała radę. logicznie to jest kwestia tego, że ona sobie robi te notatki, ogarniała, zapisywała i Ona całą noc nie spała i zrobiła jakieś zagadki, mówi, że rozwiązała, tam coś pokazywała, to ma to sens, jakby myślę, że ona tak jest przekminiacznie, nie? Mało komu by tak się chciało. trzeba jej jakby jasno zakomunikować, że nie może jakby zamknąć jakby tego dla siebie, tylko to jest pokój sabotażysty i po prostu... No to Ale wiadomo. musi to powiedzieć Musi przy wszystkich to powiedzieć. i musi przy wszystkich to powiedzieć, bo też gdyby tego nie zrobiła, to rzuciłaby na siebie podejrzenia, nie? Grupa podjęła decyzję. Susan uda się do pokoju sabotażysty, ale na tym etapie programu zaufanie jest pojęciem względnym. Drodzy uczestnicy, witam w kolejnym dniu. Macie ofertę za 2,5 tysiąca złotych, wchodzicie do pokoju, ale tylko jedna przez was wybrana osoba. Kupujecie? Tak. Kupujecie. O tym już wiedzieliście wcześniej, więc szybka decyzja. Kto idzie? No już wybraliśmy Suzy. Super! Zatem zapraszam. Gdyby Karol zjawił się przy śniadaniu, Susan mogłaby rozwiązać teorie, które niczym dworskie szeptane spiski krążyły przy stole. Lecz czas wizyty właśnie wybił i wszelkie domysły będą musiały zostać zweryfikowane już w murach pokoju sabotażysty, gdzie prawda rzadko bywa łaskawa. Pokój sabotażysty przed tobą. Masz 7,5 minuty. Start. Nie ma tutaj wcale tego, co mówili. Latarka, mówili, że jest latarka UV. Tutaj Wojtek mówił, jakby, że powinna być, a wcale jej tutaj nie ma. Latarka UV.
Ale nie wziął. To jest na widoku. Trudne się wylosowało. To jest ten od pierścionka. Pierścionek, rodzina, sabotażysta, pieniążki. No to coś słyszałam, tu jest tutaj coś takiego. Otwórzcie na razie sobie. Spójrz na to, co tu już jest wyłożone i znajduje się w pewnych miejscach. Zbroja. Okej. A mówili ci uczestnicy, co się dzieje z hasłami? Że się wpisuje do komputerka. Okej. A masz hasła? Hasło? No czy masz hasła już jakieś? Coś tak. No to ja bym wpisywał. Korona. Tego nie było. 6 minut. Dobra, na razie do korona. Jeśli się pomylisz, kliknij Enter, wpisuj na nowo. Bez polskich A znaków. co? A takie F. Pierwsza litera alfabetu, A plus to... Jezu, co to było? On tego nie rozwiązał? Kombinuj. Fauna. Nie, to fauna była, bo ona była coś z tym. Wyleciało mi to z głowy. A jak wpiszę źle, to mogę więcej, tak? Próbuj, oczywiście. Mogę cię po prostu tak wpisywać. Faun. Jezu. To co? Co to znaczy? To co? Nic się nie dzieje? Patrz, wszystko. Widzę. Sabotażysta, O kurde, jest dwóch sabotażystów i jeden... Ja to wczoraj robiłam do 5:00, nad tym siedziałam, nad tą fauną. Dobra, korona. Mogę wpisać? Wpisuj. Wszystko działa jak należy. Dotąd 1,60 m. Też na tym mężczyzna. Karol mówi, że jest kobieta. Na podłodze herb, biały sabotażysta, złoty sabotażysta, czarny sabotażysta. Okej. Ale mam buty głośne. Spójrz. Takie puste pantofle. Mam takie puste pantofle. Okej. Ale to, no dobra, jakby w sensie, ale to są kolory. Są te 3. Tu jest mój łuk, który zgubiłam. Ktoś mi zabrał. Czy ja mogę go zabrać? Nie. Czemu to jest mój łuk? Nie możesz go zabrać, ale kmin ten wątek. Wymienić ten wątek. To. 4 minuty z groszem. 3 naklejki sabotażysty, 160 cm. A że stąd trzeba w lustrza. Proszę się odsunąć. Dobrze! Bardzo ładnie. Stojąc na wysokości 160 cm, tak ja jak mam nas skminiłaś, 1,60 m. możesz się, wiesz, też jak masz 1,60 m, Mam 1,63 m. idealnie stój tak dalej i patrz! Strzałki coś ci ukażą. A dobra, bo tu są kolory. Złoty. Dobrze. Złoty. C. Widzisz te kolory na strzałkach? Właśnie tu są... Aha, ja myślałam, że to są wszystkie złote, a tu są srebrne. Nie widzę kolorów w ogóle tych strzałek. Już widzisz. Srebrne, Okej, tu stąd. złote, bo to już jest kwestia światła, więc ci pomagam, i czarne. Czyli biały jest tutaj, a 3 minuty. tylko stąd mogę to zrobić? Nie wiem. Chyba po coś te naklejki są. A. Dobrze! Dawaj dalej! Katapulta! Tak. Czy coś się pokaże? Pokazało się. Skarb. Dobrze! Co z tym zrobić? Wypić to? Mogę to wypić? Myślisz? Nie wiem, mogę to wypić, to jest... Czy mogę to wylać? Czy co z tym? Ale specyficzny. Ja bym próbował chyba. Tak? Nie udław się czymś? Dobrze! Bardzo ładnie! Co to jest? Klucz! To jest jakiś chyba klucz. 2 minuty. O kurde, co z tym zrobić? Zbieraj. Dla ciebie, dla mnie, dla kogo? Ile tego jest? Połóż na blacie. Raz, 2, 3, 4, 7, 8. Dobrze. 8 Dobra, złotych. next. Kurde, co to było? Korona. Korona. Złoty, tu był złoty robię. Może możesz...
Drodzy widzowie, są strzałki są na lustrze, a po drugiej stronie pokoju są litery. Na tym właśnie polega to zadanie. Susan ogarnęła, że trzeba skleić z tego słowa, czyli hasła, które należy wpisać do klawiatury, by wyświetlił się odpowiedni ciąg kolejnych wydarzeń. Minuta. Dobra, i chyba nie dam rady tego. Tu już średnio widzę to. Pasuje na razie to. 30 sekund. Mleko piątka, garnuszek 4, garnuszek, mleko 5, sabotaż 10 sekund. 1 woreczek, 2 woreczki, rogalik. To wszystko. Jest tych rzeczy tu trochę, co? Nie zagaduję cię, żebyś nie zapomniała. Pamięć, no. Więc cię nie zagaduję, ciśnij do uczestników. Dziękuję. Proszę bardzo. Susan poradziła sobie z zagadkami lepiej niż pozostali uczestnicy. W międzyczasie zdobyła 8 złotych monet, lecz prawdziwa nagroda była inna. Poznała liczbę sabotażystów w grze. Szapoba. Na jej twarzy widać ciężar presji. Niczym na rycerzu po długim oblęże. Dobra, po prostu szacuneczek. Strasznie niedobre, mega niedobre to było układu. Co ty piłaś? Zrobiłam lustro. Znalazłam jedno hasło i to było ta korona, bo ona nie była ułożona. Wpisałam to na komputerze i wyszło zdjęcie. 3 sabotażyści, w sensie naklejki 3 sabotażystów, biały, złoty, czarny. I były naklejki 3 sabotażystów na ziemi, rzeczywiście. Trzeba było na nich stanąć i każdy odpowiedni kolor pasował do strzałek, dlatego wy nie byliście w stanie tych strzałek zrobić. Aha. Stanęłam na białym, były białe strzałki. Białe strzałki zrobiłam, to była katapulta i wyskoczył obrazek takiego ładnego, po prostu coś do picia, co widziałam wcześniej. Poszłam do tego i był tam napój. Niedobry strasznie. Wypiłam to, był tam klucz, poszłam do skrzynki, otworzyłam i były tam złote monety sabotażysty. Poleciałam dalej i najmocniejsze info jest takie, jest kobieta sabotażysta, jest mężczyzna sabotażysta i jest... Kobieta sabotażysta. Nie, ten pajacyk jakoś nazywa. Mężczyzna i błazen? Jest błazen, mężczyzna sabotażysta i kobieta sabotażysta. No okej, dobra. Czyli tak jak mówiłam. W slajdzie też pisałam jakieś hasło, już nie pamiętam. Pokazały mi się te postacie. Pokazał mi się jeszcze facet, tak jak Karol mówił, że była kobieta z boku tu pokazana, to był pokazany facet bokiem. Była strzałka tutaj, No. szła taka linka do niego i 1,60 m było napisane. Czyli facet? Kto ma jeszcze 1,60 m? 1,60 m? No, 2 osoby. Czyli kobieta. On daje. Dziękuję. Powiedziała dzisiaj. To w tej skrzynce było. To jest Susan. To było w tej No to skrzynce. kozak. A, Jezu! Były, gdzie jest Oliwka? Były nasze herby tam skradzione. Był taki wielki kosz wiklinowy i w środku był papirus i tam było takie kółko. No to jest, co ja W mówiłem. środku był znak zapytania. Tak? Mówiłem. A nie, ze zapytania? Tak. I skarb, i te golumy i tak dalej? Był w środku znak Rodzina? zapytania, była rodzina, No. był skarb, był... Ja przepraszam, ale nie oglądałam No tego. monety Jak się sabotażysty, nazywa? Golum, pierścień. Czekaj, nie, czekaj. Golum był ten z filmu. Taki brzydki No z golum. pierścionkiem. No golum. To jest Golum. My precious. A jak on się nazywał? Golum. Tak? A, no dobra. Siemanko. Zmielony? No, nie tak źle. Cicho, bo ona zapomni zaraz, bo była w pokoju Sabo, nie? Jest potwierdzone, że jest kobieta Sabo i jest mężczyzna Sabo. I jeden ten. Jeden ma 1,60 m? Jeden błazen. Jest- Dwóch Sabo. Jeden ma 1,60 m, czy nie? Jesteś tego pewna? Nie powiedziałam, że mamy 1,60 m. Co robiłaś na tej wysokości? Ja na tej wysokości Już wszystko wiesz. Aha, kurde, bez kitu. Co robiłeś na tej wysokości? O co chodzi? Tak, bo był 1,60 m i chodziło o to, że na wysokości około 1,60 m były strzałki pokazane i dało się odgadnąć wtedy hasło. Czyli ty nie byłbyś w stanie tego zrobić, bo jesteś za wysoki. Okej. Ja mam około 1,63 m, więc... Więc idealnie, no. Czyli to o to chodzi. Czyli to o to chodzi z tymi centymetrami wzrostu. Ej, to jest mega mocne. Ej, bo ja na przykład też bym tego nie zrobiła. Jezu, mega dobrze, że ona tam poszła.
Ja uważam, że jest mega mocny ten pokój Sabo, po tym... Wyspana? Nie. Nic dziwnego na planie sabotażysty, nie ma spania. Ale jest strasznie skomplikowany. Jak sobie myślę o nim, to nie potrafię sobie go tak dobrze zwizualizować i właśnie dlatego też chciałam tam iść, ale dobrze, że poszła Suzy, bo ona po prostu wykminiła zajebiste rzeczy i ja się zastanawiam, czy na przykład jeżeli ja bym poszła, to czy bym tych luster nie miała na przykład za wysoko. Ile ty masz centymetrów, Suzy? A nie, no to kurde. Prawie idealnie. Nie no, 4 centymetry wyżej to pewnie też bym dała radę. Ja jestem prawie 30 centów wyżej i też ogarnąłem. A co to był za napój? Bo mi stoi gardło strasznie. Nie, wszystko Tak? okej. Masz jakieś alergie? Nie. Nic mi nie jest. Jestem mega Zwykły Wodą. Zwykły Nie, soczek. ale mi jest niedobrze, jak piję wodę. Nie, to jest git, to był dobry płyn, to była gumi jagody. Spożywcze. Spokojnie. Wiesz co gumi jagody są, Ola? Różnica pokoleń. gumi jagód? Różnica pokoleniowa. Różnica pokoleniowa. Ile masz lat? Właśnie. 21! Różnica Ona ma pokoleń. 21, stary. My znamy. Gumi jagody. Mam to w twoim kwestionariuszu, że Ja znam, jestem młodszy. Musiało wybrzmieć, wiesz, musiało wybrzmieć. O to tutaj chodzi właśnie. To jest dla mnie abstrakcyjne, to jest tak jakbyś powiedział, że nie znasz Gwiezdnych Wojen. A Koziołka i Matołka? A dzieci z Bullerbyn? Wiem, że istnieje taka książka i że jakby, ale nie czytałam tego. A Zając i Wilk? Dajmy im spokój, oni są młodsi. Oni są Ja bardziej gdzieś tam z tobą w gronie wiekowo jestem, niżeli z taką Ulą, więc dajmy im spokój. A co tu jest teraz, powiedz mi... Żartuję. Drodzy uczestnicy, będzie trochę statycznie, ale też będzie trochę ruchomo. 2 zadania są wyjazdowe, nie wracamy na bazę przez długi czas. Więc się przygotujcie. Wiopograty, widzę was w gotowości za 5 minut. Do zobaczenia. W imieniu całego Gen Z chciałbym powiedzieć, że jestem młodszy od Uli i to, że ona nie zna gumisiów i gumijagód, to jest zwykłe ignoranstwo, a ja znam, a jestem młodszy o rok. Dostałam 2 monety od Tripsa i 5 monet od Marcela. Od Marcela? Ja dostałam też 2 monety od Tripsa. A ja nie. Ale ty dostałeś wcześniej, czy nie? Tripsa? Tak. Nie. Mówiłaś, Czekajcie, jakim cudem, ale nie mówcie to o tym nikomu, jakim cudem Marcel miał 5 monet, jak on nic nie robił niby. No. kimś był. On był Być błaznem. I poczekajcie, przypomnijmy sobie, jakie były zadania. Zadanie w lochach. Kto dostał to zadanie w lochach? Way of Blonde? Komu nie mówił i też przy grupie niby nic nie robił. On kimś był ogólnie chyba. Bo on nie chwalił się tym, że dostaje monety. Nie wiem, ja to muszę przemyśleć i się zastanowić, dlaczego on mógł mieć tę monetę. Teraz to już jakby nie jest ważne, nie mówcie o tym nikomu, po prostu jakby mamy dużo monet. Śniadanie zjedzone, pokój sabotażysty odwiedzony, a ja nadal mam nieodparte wrażenie, że ten poranek przyniósł więcej pytań niż odpowiedzi. Nie mają oni pojęcia, co na nich czeka. Dzisiaj ktoś stanie przed bardzo trudnym wyborem. A ja jestem taką osobą, że niby mi ludzie ufają, ale jednak nie mają pewności, więc dla sabotażystów to jest lepiej, że nie jestem w 100% safe, więc wiesz o co chodzi, że oni lepiej. Mi się wydaje, że ty jesteś na pewno i tak w lepszej sytuacji od Nawci. Ja się boję, że oni myślą o Nawci i o mnie, bo ja z Nawcią dużo gadam, bo ja jej dosyć ufam, co nie? Rozczarujecie się, czy nie? Jako Nawcią, rozczarujecie się? Bardzo ja się rozczuję. Ja bardzo też, bo ona tak prywatnie też z nami bardzo rozmawia na ten temat, że mamy taką fajną energię, ale widzę też twoją reakcję. Wiem, że też ogólnie Wojtek ma do niej spostrzeżenia i wydaje mi się, że ona może ci się... Jakby was urobiła, To by było mega mocne, ja naprawdę z Nawcią rozmawiam tyle i jeśli ona nas urobiła, to naprawdę... wejdzie trochę personalnie, wiesz o co chodzi? Serio. Pomimo, że to jest gra, to że po prostu to tak, że ona tak gada, że wiesz... A, patrzyłaś w barze, co jest? Tam są do kupienia Na rzeczy, barze, tak, ale co było? Właśnie do kupienia. Ej, dobra, teraz mi się bardziej przypomniało to po lewej, co było. No i co? Nieco do kupienia, ale było, że te 5 srebrników był znak zapytania i był 10 srebrników, coś takiego, ale się na tym nie skupiałam, serio, bo ja miałam naprawdę Ja bardzo też to mało widziałem. czasu. To tak ciekawi, bo ja się zastanawiam, do czego będą te srebrniki, ale no kurde, te monety w sensie, ja się zastanawiam, czy to nie będzie tak, że one będą najbardziej potrzebne w finale, ale może coś można, nie wiem, kupić, jakąś podpowiedź? No nie wiem, właśnie mnie to Co? dziwi, bo podobno ktoś próbował to kupić
i mu powiedział Rezi, że po co do pokoju sabotażysty z monetami. A, masz rację, Coś mi masz się rację, kojarzy, grafom masz chyba. rację. Nie, to powiedział Uli, bo my chcieliśmy dać jej monety, żeby właśnie zabrała ze sobą, bo myśleliśmy, że coś tam można kupić. Właśnie. A to masz rację, to czyli w takim razie to jest w to. Ale może to być podpowiedź właśnie do finału, że za to będziesz mógł coś kupić i nie wiesz jeszcze co. Tak. Że za 5 monet coś możesz kupić. Może. To jest mój oficjalny apel do jakichkolwiek sabotażystów, którzy na przykład może zostali w tym programie lub nie. Proszę nie robić mnie bo jestem na to, jak widać, bardzo podatna. Ja myślę, że już zostały zrobione. Najgorzej. Drodzy widzowie, znajdujemy się na Ostrowie Tumskim, najstarszej części Poznania i jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Przed nami stoi potężna bazylika archikatedralna Świętego Piotra i Pawła, najstarsza polska katedra, związana z początkami chrześcijaństwa w Polsce. W jej wnętrzu znajdują się m.in. groby pierwszych władców z dynastii Piastów. Dlatego to miejsce często nazywa się kolebką polskiej państwowości. Uczestników zapraszam za chwilę na plan, podjeżdżają i dołączają do mnie, by wykonać kolejne zadanie w programie Sabotażysta, 5. edycja. Zapraszam uczestników! Drodzy uczestnicy, znajdujemy się na terenie kolejnego zadania. Ten plac to niesamowity kawałek historii, bo to w tym dokładnie miejscu, na tym placu powstawało państwo polskie w 966 roku. Real talk, to tu się działo. Za wami pod tym budynkiem znajduje się Pałac Mieszka I. To też jest fakt. Więc jesteście w miejscu, w którym cała nasza polska historia się rozpoczęła. I to tutaj wykonacie kolejne zadanie. Zadanie pod tytułem Mistrz Słowa. Zadanie rozgrywane będzie w trybie turowym, gdzie czas i precyzja staną się najgroźniejszym przeciwnikiem. Tytułowy mistrz w swojej turze odkryje tyle grafik, ilu jest uczestników, a następnie będzie musiał przypisać każdą z nich do konkretnej osoby. Opis? Maksymalnie 3 słowa i ani jednego więcej. Zadanie zostanie poprawnie wykonane w momencie, w którym uczestnik stanie na poprawnym polu, na jednej z 5 plansz. Drodzy uczestnicy, gra jest bardzo dynamiczna. Wymaga skupienia, koncentracji, czego do tej pory wam bardzo brakowało. Więc jestem ciekaw, jak wam pójdzie, a w zadaniu tym możecie zarobić kupę siana. Niech nikogo nie zwiedzie pozorna prostota. Część grafik jest bowiem łudząco podobna, a w warunkach presji czasu każdy błąd może okazać się fatalny. Każdy uczestnik ustawiony na właściwym polu to zysk dla uczestników, lecz każda pomyłka zasila skarbiec sabotażystów. Po dokonaniu wyboru mistrz słowa kończy swój udział i przechodzi w rolę biernego obserwatora, a ciężar decyzji spada już wyłącznie na resztę drużyny i kolejnego mistrza słowa. Ale na planszy znajdują się również pola oznaczone znakiem zapytania. Mogą skrywać zarówno nagrody, jak i kary. To ryzykowna ścieżka przeznaczona dla tych, którzy odważą się sięgnąć po więcej, niż pozwala zdrowy rozsądek. Jedno jest pewne, w tym zadaniu brak czujności zostanie natychmiast wykorzystany przez sabotażystów, rzecz jasna, którzy zyskują na chociażby najmniejszym potknięciu uczestników. Za nami piękna katedra. Muszę przyznać, gramy to zadanie dzisiaj w pięknych okolicznościach. Zresztą jeszcze kolejny fun fact, tam znajduje się fragment muru niegdyś starego, który ma już ponad 1000 lat. Ten kwadracik tutaj kamienny. Smaczki na smaczkach. Takie tam fajne rzeczy. Tylko 3 słowa, czyli ksywa i 2 słowa. Ksywa i 2 słowa, nic więcej. Nie patrzymy na planszę. Głowy w moją stronę. Ale gadajcie dalej. Ja mam wrażenie, że te zadania są mega easy, tylko po prostu to, że my tu jesteśmy, to jest 4 razy bardziej stresujące, serio. Ludzie to mogą oglądać i myśleć, że to jest oczywiste, ale tutaj ten stres po prostu tak zabiera jakby w ogóle kompetencje. Tragedia. Jak się czujesz? Dobrze, trochę zestresowana, no bo jestem pierwsza i jakby jest dzisiaj taki dzień, że każdy będzie na świeczniku, jak cokolwiek zepsuje. Zacznijmy to zadanie! Czas! Start! Ula, słońce, zielone. No nie ma rzeczy. Suzan, rudy kielich. Muszę puchar patrzeć, co? Zastanów się, może wrócimy do tego jeszcze. Wojtek, beczka drewniana. Pasza, Biblia złota.
Nie zdążycie w tym czasie, go! Karol, Już połowa czasu! Co to może być? skrzydła fioletowe. Jest dużo podchwytliwych, oj rozejrzyjcie! Cicho bądź! Nawcia, Jeszcze 30 sekund! hełm złoty. No nieźle. Hełmów jest tu wszędzie. Jeszcze 10 sekund! Hełm złoty. 5, 4, 3, 2, 1, koniec czasu! Stoimy w miejscu! Zweryfikujmy. Come on. Gdzie jest złoty hełm? Czy jest to ten sam hełm? Nie. Nie jest, nie ma punktu. Smok z fioletowymi skrzydłami. Sam Karol. Smok. Mamy punkt. Ale fart. Co tu było? Biblia, Biblia co? Biblia złota. Biblia złota. Czy to jest to? Nie. Nie jest, nie ma punktu. Beczka drewniana. Beczka drewniana. Czy to jest to? Chodziło mi o, a jak to inaczej powiedzieć? Drewniana ruda. Chodziło mi o klasyczną, no ale nie Drewniana mo- ruda. ale co Beczka drewniana miedziana ruda? Nie na mo- przykład. Beczka miedziana. Lecimy dalej, punktu nie ma, idziemy dalej. Beczka miedziana. Co to jest? Puchar rudy. Dobrze, Suzan, widziałam tylko... Puchar rudy, podchodzimy. Czy to się zgadza, Oliwio? Zgadza się. Zgadza się, jest punkt. Kolejne, co to było? Słońce i Ula też dobrze pokazała. Słońce co? Zielone słońce. Słońce zielone, zobaczmy. I się zgadza. Dobrze, dobrze. Ile mam punktów? Koniec pierwszej rundy, do półokręgu, nie patrzymy na planszę. Kolejne miejsce słowa to? Ula. Schodzisz z gry, nie odzywasz się. Kurde, proste, ale na przykład z tą beczką, no faktycznie nie przekminiłam, mogłam powiedzieć miedziana, ale chodziło mi o drewnianą, że to jest taka najbardziej klasyczna beczka, właśnie bez kolorów, tylko wiadomo, że ktoś mógł nie wiedzieć, o co mi chodzi, więc no trzeba dobrze przekminić, ale nie było takie złe. A te okularki to tak średnio ci fitują do tego outfitu girl. Czemu hejtujesz mojego sąsiada? Czasami trzeba być obiektywnym i powiedzieć, że zasad te okulary gry, nie więc za bardzo będzie ci to słowo pasują. kosztem. Remek, czemu go okłamałeś, że pasują mu te okulary? Właśnie o to chodzi, nie pasujesz, są z dupy kompletnie. Mi się to fest podoba, że to jest tak z dupy, te okulary jego na głowie. Mówię girl, nie pasuje ci to do końca. Średniowiecze trochę tak nie wyglądało. Zagrać jak dużo zaprostuje. A tak wyglądało średniowiecze? Ej, mi nie mówisz imienia, tylko wskazywać. Bo trzeba kolory mocno uderzyć w kolory tutaj. A nie powiemy imienia. Nie mówimy imienia, pokazujemy. Na przykład jak ja będę, ty jesteś druga, to zrobię ci tak i podam ci na przykład kielich pomarańczowy, niebieski. Jest pomarańczowy, niebieski kielich. Musi być kielich pomarańczowy, niebieski. Bo nie- Albo ale- na przykład eklepsydra Nie mówili, że nie półpełna można zielona. pokazywać. Tak, No tak. tak, Nie to powiedzieli, że nie można pokazywać, więc... Ale nie, Ale wiecie co? Nie, nie, nie. Nie trzeba słowa powiedzieć, to jest poczekajcie, niezgodne z tak, zasadami nie róbmy pokazania. tak, że która, tylko po prostu ustawmy się. Pierwsza osoba od tej strony. Ale nie wiem, czy nie trzeba Idzie. imienia powiedzieć, trzeba się... Okej. To zapytajmy się, bo to Zapytajmy. Po kolei róbmy, bo wtedy się pomieszamy. To się upewnimy. Albo nie mówmy nic, tylko ustalmy, że teraz ty idziesz pierwszy, ty idziesz... Nie, jak najbardziej. pokazujemy Jeżeli nie najpierw, trzeba to nie imienia mówić, to zgodne z zasadami, to spoko. chyba, co? Żeby No właśnie, no bo skąd ma wiedzieć Nie, nie, tamten? nie, czekajcie, bo on powiedział, że pierwsze musi być imię. Powiedział, Właśnie musi o to być mi chodzi. Ule? Musi być imię pierwsze, powiedział. Też nie. Gra dalej się toczy. Kolejna runda za 3, 2, 1, lecisz. Wojtek, zielona klepsydra. Nawcia, srebrny kielich. Karol, hełm, zielone. Suzan, księga krzyż. Pasza, topór, pomarańczowe. Czasu jeszcze sporo. No fajnie, fajnie to zrobiłeś. 15 sekund. To jest zielone czy niebieskie? To? Ja bym zielony ciemny dał. Chyba zielony klepsydra i tam też. 3, 2, 1. Zbieramy karty i zobaczmy, co tu upichciłaś. Ej, loteria jest straszna z tym. Naprawdę. Są, jak powiedzieć w dwóch słowach,
4 rzeczy, które powinnaś się powiedzieć. Nie? Ciekawa ta księga z krzyżem. Ciekawa, nie? Księga z krzyżem. Nice, good work. Księga krzyż. Czuję się jakbym był w jakiejś sali zabaw dla 5 lat. Klepsydra zielone. Klepsydra zielone. Dobrze. Dobra, gratulacje. Dzięki. Kielich. Kielich srebrny. Kielich srebrny git? Jest dobrze. Kielich srebrny git. Mamy punkt. Oddałem już ją? Te symbole potrafią być łudząco podobne. Nie bez powodu. Ja też się na to złapałem. Klepsydra, na której stanął Wojtek, różni się od tej z obrazka. To nie jest zielona, tylko złota. Ale mi chodziło o proch. Ale to jest taki sam wszędzie. To nie ta klepsydra. To jest taki sam wszędzie. Ta klepsydra jest wszędzie, Tylko musi być góra. ale ma wieczna. inne drewno. Spójrzcie sami, tu Chodzi jest o kolor wyblakłe. góry, a nie o... A ja tutaj nie jest wiedziałam, że ona jest taka sama wszędzie. Wiesz o co chodzi? Ja się spojrzałam na to. Dziękuję. Nie chce mi się wierzyć, że nie da się tego rozkminić, ale chyba się nie da. W sensie to jest losowe. Co to było? I tu było też hełm niebieskie, tylko nie chodziło mi, czy hełm Jakie niebieskie. No Sprawdźmy, czy to jest ten hełm. Niebieski? Uwaga. Bo ty podszedłeś To tam, jest ty biały. podszedłeś tam, dobrze. Jaki biały? To Biały jest srebrne. Znaczy no Ja się zastanawiałem, czy to jest biały. niebieski czy zielony. No ja też A ogólnie... zobaczyłem to, mówię, no niebieski. No dla mnie to był taki Ale wiesz co, turkusowy chodzi o niebieski. to, że Ja- te szczęki ma każdy taki sam, a patrzysz na to. Ale ja nie widziałam jaka jest plansza. Nie ma punktu. Dostałam księgę krzyż, nie dostałam nawet koloru, więc musiałam rano. Ale są różne Księga kolory. krzyż. Księga krzyż, to Księga jest moje krzyż! ulubione. Moje ulubione również. Księga krzyż. Księga krzyż. Niepotrzebne mi było słowo krzyż, bo ja potrzebowałam koloru. To nie ta księga. Jak miałam jej to przekazać inaczej? Księga żółty na przykład, albo księga czerwony. Punktu nie ma. Jest tylko jedna I ostatnie. Topór pomarańczowy. Z tą księgą krzyżem, no to tak słabo trochę. Topór I pomarańczowy. Pasza ma dobrze. Mamy I- punkt. Topór pomarańczowy się liczy. Ej, kochani. Nie odzywasz się, schodzisz z gry, idziesz do Oliwii. Dziękuję za grę. A my możemy z Ulą rozmawiać? Ale nie do uczestników, każde słowo do nich skierowane to 200 zł. Ula mi podpadła. Ula, która zrobiła 2/6, 1/6. Mega mizerny wynik. Może nie zajarzyła, a może nie chciała zajarzyć. Ula. Dobrze się Ej, ale bo stresowałaś. oni teraz pomyślą, Powiem ci Ula, że z tą księgą krzyż, że co? nie no, że no wszędzie jest księga krzyż. Ale ja nie wiedziałam tego, że jest, bo nie mogliśmy się No patrzeć wiem, na ale te chodziło, plansze. to z wszystkimi symbolami chodzi o kolory. Mogę to Więc zadanie. to może być na ciebie sens, że powiedziałeś księgę krzyż. No, ja bym To też I się was podejrzewała like- teraz. Albo na przykład wiesz, był kolor niebieski, a ten taki zielono-turkusowy. No to ja powiedziałam, że to jest niebieski, nie? A tam, Nie. tam był cały niebieski hełm. Mogłaś powiedzieć hełm trips. No ale oni by nie skumali, że wiesz, to już chyba za bardzo przekmina, no. Drodzy widzowie, wszystkie sceny sabotażu znajdziecie w odcinkach bonusowych, a daty publikacji tych odcinków znajdziecie w opisie. Koniecznie je zobaczcie, bo to jest po prostu majstersztyk. Bardzo dobrze im poszło, bardzo dobrze. Podobała mi się księga krzyż, podobał mi się ten niebieski hełm. Ciężkie, w sensie ciężkie, nie wiem, uważam, że jest coś do wykminienia, żeby przekazać tak, żeby trafić, bo są te kolory dziwne, ja nie dostałam nawet koloru, nic nie. Ej, możemy ustalić, żeby podawać kolor, którego jest więcej na obrazku? Jeszcze raz. Kolor, którego jest więcej. Nie patrzymy No ciężkie to jest. A Tam, gdzie jest jak więcej ocenisz? koloru. Albo tamtą w środku, to co innego. To nie ma sensu. A mówię, stójcie, patrzcie, mów patrzcie. Jeżeli jest- Klepsydra prawo, czerwone, No klepsydra to mówisz prawo. nie klepsydra, Można tylko powiedzieć. to mówisz wtedy nie klepsydra, tylko piasek. Nie, klepsydra prawo na przykład będzie... Piasek Ale tutaj są zielony. No. Tak, Wtedy wiesz, Ja się nie patrzę tak, że na tam. przykład jak jest strzała Rozumiesz? w łuku, to nie mówisz to nie łuk, mówisz tylko łuk, to strzała mówisz strzała pomarańczowa. Tak, Elementy. tak, elementy. Rozumiesz? Ula, nie smuć się, dobrze ci poszło. Zajebiście! Kolejny mistrzowa to? To niech będzie Karol. Karol, dziękuję bardzo. Zaczynamy za 3, 2, 1, jazda! Wojtek, strzała zielona. No to chodzi. Zuzia, niebieskie słońce. Nawcia, fioletowa książka. Pasza, Czas jest. Żółta książka. pasza, fioletowa cięciwa. Niebieskie słońce myślę, że... Niebieski prom nie mógł mi powiedzieć.
może pobiegać. Tutaj było pasza, tutaj. Koniec czasu. Nie, to nie jest cięciwa. Tak, jest wielcała cięciwa. A cięciwa to nie jest te liny? Cięciwa to jest ogólnie tak ta, czym naciągasz, ale mu chodziło o całość. Lecimy zatem Chyba no. do zweryfikowania. Co było pierwsze? Zielona strzała. Kto? Wojtek, zielona strzała. To jest to. Czy to jest to? A jak? A jak? Zgadza się. Czy to jest fioletowe? Chyba tak, ale mógł jeszcze wiesz co pomyśleć? Tam jest różowy. Kolejne? Niebieskie słońce. Niebieskie słońce. Płomienie niebieskie. No, źle powiedziałem. Aj! Dobrze. Nie ma punktu. Wydaje mi się, że nie ogarniają nie. Kolejne to? Fioletowa księga, dobrze, to jest dobrze. Fioletowa księga, dobrze. I ostatnie? Fioletowa cięciwa. Fioletowa cięciwa. Nie zgadza się. Fioletowego. Ale tak czy siak punktu by nie było. Były 4 słowa przy tej karcie. Dziękuję, to wszystko. Były 4 słowa przy tej karcie? Pasza, pasza. Coś tam, coś tam. O ja... Jejku. Wybierz kolejnego mistrza słowa. Wojtek. Wojtek Gola. I to przynajmniej my dobrze jakby mówiłyśmy. No, ale Suzan tak do mnie. Niepotrzebny był kolor, czy tak już na mnie tak wiesz, że tak już się na mnie widziałam. Nie dziwię się, że się na mnie Że jak powiesz pasza, No oni zastanawiasz się. mówili 3 słowa. Ja tak pasza, wiesz. Wiem, słyszałam. Właśnie przed chwilą powiedziałam, że Suzy się odwróciła do tyłu i że pani to zapisuje i A ja się nie patrzy, spojrzałam na czy Nawcie. patrzy na mnie, czy jakby do tyłu mocniej i tak zapisuję, więc po prostu stójmy i nie patrzmy w ogóle na boki. Drodzy uczestnicy, za 3, 2, 1, start. Beczka fioletowa. Suzan. Ej, dobrze zrobił Wojtek. Ja nie wiem, czy on nie zaliczył. Bo zrobił beczka fioletowa. To już chuj pomaga. Aha. Żółty piasek. Nawcia. Pasza. Biblia pomarańczowa. 3, 2, 1, koniec czasu. Ładnie! Milisekundy dzieliły, milisekundy! No, Pasza się wyrobił. Sekundy! Milisekundy, Mr. Pasza! Headshot! Boom! Dobrze, naprawdę dobrze, to było mocne. Dobrze, zweryfikujmy. Czy słowa się zgadzały jaśnie Glencu? Zgadzałeś się, pięknie to zrobił. Chociaż zapominał imionem na samym początku, to potem sobie... Przypomniał. Mógł na koniec, ważne, że 3 słowa. To było najtrudniejsze, to jak sobie przypomniał, jak się nazywają. Idziemy zweryfikować. Pierwsza była Fioletowa beczka. fioletowa beczka. Czy to jest fioletowa beczka? No, prawie. Podobna. Fioletowy pasek. Prawie. To nie ta beczka. Nie ma punktu. Cóż tu było? Żółty piasek. Żółty piasek. Mamy punkt. Żółciutki jak... Bardzo ładnie. do niego. Bardzo. Wojtek dużo książek czytał. No i jest Biblia, pomarańczowa Biblia. Zgadza Tutaj się. pan Pasza, snajper. Snajper, ostatnie sekundy tu skoczyłem. Bardzo Ale czemu ładny punkt. Ja nie mogłem czasu, nie miałem nigdzie dobiec. Ty. Naprawdę, ale no ja już chciałem powiedzieć, nie liczy się, ale no stanąłeś i od razu była trąbka. Wojtek stracił w pierwszej rundzie jakieś 5 sekund na to, żeby powiedzieć ksywkę. Więc wszyscy stali, nie wiedzieli, co się dzieje. Prawda. No, a to nie był fioletowy pasek? No nie, bo tam jest pomarańczowa. Nie odzywasz, kto jest mistrzem A, no gry. tak. Kto jest mistrzem słowa. Kto jeszcze został? Pasza, Nawcia i Zuza. Kto bardziej, czy ja wypiorę, no to sprawdziłbym. O co? Papito, sprawdźmy się. Papito, mistrz słowa, Wojtek wracasz, nie odzywasz się. Stanąłem przed wyborem kolejnego mistrza słowa i miałem tam
Suzan, miałem Nawcie i Paszę. Jakby wiedziałem, że Suzan to zrobi dobrze, Nawcia też i chciałem sprawdzić Paszę, przyznam. No chciałem, no dla kontentu. No chciałem sprawdzić chłopa, zobaczyć, czy jestem błaznem. Im mniej uczestników zostaje w grze, tym mniej czasu mają na swoją rundę. W grze pozostają już tylko 3 osoby. O, ale panie Lordzie, Tak? dziwne jest to, że jeszcze nikt nie wybrał pytajnika, nie? No cóż ci mogę rzec. Pytajników, szkoda, że nie wybieracie. Pod nimi kryją się niesamowite benefity. Przygotowaliśmy takie super rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Tak jak powiedziałem, jest lekkie ryzyko. Ale benefitów jest wciul więcej. A czemu ty tu jesteś? Ciebie nie ma. Nie braliśmy, nikt ich nie brał? Nie wiem, boję Żeby się tych jedno- pytajników, że nas wywalą przez to. Jestem z wami szczery. Ogromna ilość benefitów, ale również ryzyko. Ryzyko pod względem czego? No, tak zwany gambling, nie? Wchodzicie czy nie? Zobaczymy. Ja zakładam, że na przykład, nie wiem, weźmiemy jest pokój sabotażysty, ale nie wiem, minus 500 zł. Przez to, że jakby za każdą kopertę powiedzmy jest minus 500 zł, No dzisiaj ale jest wydaliśmy 2,5 benefit. koła już za ten, I mamy za spokój jakby sabo i mamy mega dużo dowalone informacji. Mamy dowalone Ja informacje. bym wzięła pytajniki, ale to Możemy musimy się zrobić- razem przybić na to i... Możemy nawet 2 wziąć, wiesz o co chodzi. Ale to wtedy musimy się przybić na to obie i obie wziąć I pytajniki. że nie bierzemy jakby tak, że jesteś we mnie podejrzany, no bo wziąłeś pytajnik. Nie, i się Czy o to ci bronimy. chodzi? No tak. Jakby powiemy naszą przekminę po prostu. Tak, tak. Na pewno. Na pewno. Okej. A do czego te klucze? Te? Te klucze są do serduszek moich kochanych widzów, którzy subskrybują kanał i zostawiają łapki w górę i komentarze piszą pod serią Sabotażysty. A ktoś nie obserwuje, to co wtedy? To niech idzie w pizdu. To mi się podobało, co powiedział. To prawie git. Ja się nawet nie odzywam. Księga krzyż, nie. Ale że masz Ja nie wiem ile 2 na w 6? końcu. Nie wiem, 2 na 6? Ale w słuchaj, ogóle pytanie. ale ja powiedziałem Pasze perfekcyjnie. Fioletowa cięcie. Ja widziałem i on biegł Ale tutaj. on biegał A- tutaj faktycznie przy nas mocno. No wiem, ale- I on jakby faktycznie nie Ale widział. bieg tam i się zawrócił. Tak? Tak samo Dlatego ja go wziąłem teraz, bo chcę sprawdzić. Ja tak samo nie wiedziałam, Co czy to można robisz? jakby Co- coś pokazać, czy Ja coś go takiego, uwielbiam w ogóle. bo ja ci krzyknę. Dobrze! Drodzy uczestnicy! Lecimy z kolejną rundą, w której już jest tylko 30 sekund. Zaczynamy zatem za 3, 2, 1, jazda! Masz 30 sekund. Oliwka, puchar różowy. Suzan, klepsydra fioletowa. Szybko, mów! Nie może już nic mówić. Aha, dobra. On chce wylecieć, to jest baza. Ze stresu. Ale macie nie posłali, co? Jak postanowiły, tak zrobiły. Dziewczyny zamiast ustawić się na polach wskazanych przez Paszę, wybrały nie wiadomo. Odważny ruch, ale czy się opłaci? Strasznie się boję, że będzie tutaj, że wypadasz z programu. Bardzo. Pierdyknąłeś ksywę, ale to nieistotne, bo istotne jest to, gdzie kto stanął. Dlatego Suzan się zatrzymała, bo powiedziałeś Oliwka. Nic się złego nie stało, ale instrukcja była. No nie znam was jeszcze. No. Ale szanuję. To nie szczerze, mogę powiedzieć ty. Mogłeś mówić ty, Na co oni czekają? puchar taki. Nie, no musiałem to zrobić dla kontentu. Wiedziałem, że tak Ale ja zostanie. coś Jest basen, jest basen. stresować i kurwa. Ja go nie wyrzucam, to jest basen. To nie jest samo, to jest basen. On niesamowity jest, nie? Ty, no ja nie wiem, to dziwna akcja generalnie. Dobrze, cóż mogę rzec? Pasza, co było pierwsze? To było pierwsze, jak to nazwałeś? Kielich różowy. Sprawdźmy zatem. Oliwka! Ale Oliwka nie stanęła na kielichu różowym, Ale no ty, no kielich różowy to któraś powinna iść, a nie na znak zapytania. ale ty. szły, po prostu tak zdecydowały. Ksywa nie ma znaczenia, tak naprawdę. Bo dziewczyny się domyśliły, już było ich mało. Ważnym było, że wykorzystałeś 3 słowa, więc nie dezaktywowałeś karty, więc jedna z dziewczyn zamiast szukać kielicha, postanowiła stanąć na pytajniku. Kolejny to Klepsydra. klepsydra i również nie została ona określona. Dziewczyny postanowiły tutaj spróbować znaków zapytania. Fajnie cię było poznać, no fajnie, że byłaś tutaj. Nie ryj mi pani. To była jedyna szansa dla nas, pytajnik, bo on zepsuł. No. I wiedziały, że i tak zepsuł, więc stanęły na pytajniku Nie, i to- zrobiły to super dobrze, move, nie? zrobiły super, no. Zajebisty move zrobiły. Zatem będziemy musieli sprawdzić, co kryło się pod znakami zapytania. A tak jak mówiłem, są pod nimi ukryte ogromne benefity, ale również
ryzyko. Spodziewam się, że pod znakiem zapytania mogą być albo monety dla drużyny, czyli pieniądze, albo pokój sabotażysty, do którego bym bardzo chciała pójść. Poczekaj, Rezi! No nie. Powiedziałem 3 słowa czy 4? Najpierw, No to co, czekaj 4. najpierw powiedziałeś oliwka, Nie, ona poczekaj. stoi tutaj. Złamałem zasady czy nie? No to co gadasz ty? Nie? Pomylił ksywę, ale były 3 słowa. Miały być 3 słowa. Gdyby było więcej, to byłaby dezaktywacja. Zresztą była takowa. U Karola pod kątem paszy. Więc dezaktywacja jest tylko w sytuacji, kiedy słów jest więcej. A jakich używacie? Wasza sprawa. Możecie nawet się nazywać, nawet siebie możecie nazywać dupę, jakbyście A mogliście chcieli. pokazywać Jak się tego? ktoś domyśli, to pójdzie. A mogliście pokazywać palcem? Nieistotne jest to, że mówił ksywę jakąkolwiek. Mógł powiedzieć królu jaśnie, kielich. A teraz się domyśl, to ma pójść, nie? To już jest inna kwestia. Kogo wybierasz na mistrza słowa? No co, zostaje? No zobacz. No, 2. A, 2 zostały. Jak mówiłeś, Oliwia i Nawcia, nie? To niech Nawcia będzie. Suzan i Nawcia. Mamy pytajniki, które wypadałoby sprawdzić. Dobrze. Sprawdźmy za ten niebieski. Zapraszam. Który bierzesz? Niebieskie są 2. Wybieraj, który chcesz. Schizersi jesteśmy. Otwieraj, przeczytaj do kamery. Chyba jest! Co masz? Mam pokój sabotażysty! No! Tak chciałaś! Zajebiście. Doczekałaś się. A chciałaś go dzisiaj. Chciałam, mega. Żółwik. Widzisz, jak powiedziałeś nie i bym to zrobiła, żebym wybrała inny. A może tam coś lepszego? A może tam był immunitet? Nie, ja chciałam... mocno. Kocham moje miniony szlacheckie. To są szlacheckie miniony, szlacheckie. Cieszę się mega. No chciałam mega. Tak chciałaś pokój. To teraz musisz zapytać Suzan, Tak powiedziała, że mnie przeszkoli. No i teraz Suzan odpada, let's go. Cóż to masz? A taki pytajnik. Czerwony. Czerwony. Lubisz czerwony kolor? No. Ja też. Lubię. Ja też, bardzo. Zapraszam. A taki groźny. Czerwony jest tylko jeden. Sięgaj, sprawdzaj. I przeczytaj przed kamerą do kamery. Stresik mam strasznie. Wybierz jednego z uczestników. Ale Chodźmy do dlaczego? uczestników. Czemu? Chodź. Zuza ma 15 sekund na to, Nie. by wybrać jednego z uczestników. Jednego uczestnika mam wybrać. Nie wiem kogo. Czy ktoś jest chętny? Wybierz jednego z uczestników. Masz jeszcze 7 sekund. Ula. Wybrałaś jednego z uczestników. Drodzy uczestnicy, możecie nie żegnać się z Ulą, Finał. bo to Ula będzie musiała wybrać tego, z którym się pożegnamy. W tym momencie na decyzję masz 20 sekund. Co? Wybierasz osobę, która w tym momencie opuszcza program. Tu i teraz. Pam, pam, pam! Masz jeszcze 10 sekund na to, by zdecydować. Kto? Odpada w tym momencie z programu Sabotażysta 5. edycja. Decyzja za 5, 4, 3, 2, 1. Ula stoi przed bardzo ciężkim wyborem. To może być jedyna taka okazja, aby wyeliminować sabotażystę przed ostatnimi obradami programu. A wy, drodzy widzowie, udałoby się wam wyeliminować sabotażystę? Kogo byście wybrali? Podzielcie się swoimi typami na stronie sabotażysta.com i zobaczcie, jak zagłosowali inni.